Hej, cześć, tu Mateusz z MadMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie roczne na 2026 rok i tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię i główne wydarzenia tego roku, co ma szansę przyjść, pojawić się dla Was, co odchodzi do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w nowym roku. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no i oczywiście czytań miesięcznych na poszczególne miesiące. Skorpiony, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten rok. Jakie będą główne wydarzenia? Co się zadzieje? Tutaj jest karta sądu ostatecznego i bardzo dobrze, dlatego że jest ona związana z taką rezurekcją, ze zmartwychwstaniem. Lubię tak mówić o tej karcie. Natomiast widzę też tutaj wejście na wyższy poziom. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A tutaj pojawia się z kolei karta głupca. No i powiem Wam, Skorpiony, że jak na razie zaczęliście bardzo mocno. Tutaj głupiec jest kartą zerową w wielkich arkanach i raczej oznacza nowe początki. Co odchodzi do przeszłości? Oczywiście też pamiętajcie, żeby sprawdzać czytania dla swoich ascendentów również, bo tam będzie więcej. Do przeszłości odchodzi z kolei rycerz monet, tutaj na wielbłądzie pokazany. I wydaje mi się, że czekają Was duże wydatki w tym roku. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako 8 monet. Karta pracy, ambicji i takiego oddawania się czemuś, co naprawdę jest dla Was istotne. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o pracę, naukę, obowiązki, ale oczywiście wiadomo, że każdy ma inną sytuację. No tutaj też będą różne scenariusze. Jaka będzie dla Was rada? Tutaj w Radzie jest trójka buław, karta bramy, czyli raczej wybierać nowe, raczej poszerzać swoje horyzonty i nie tkwić w strefie komfortu. Całkiem niezłe czytanie, słuchajcie, pozazdrościć, a czego nie robić, czego unikać. Tutaj unikać karty kapłanki, którą bardzo lubię, a z przełożenia karta pustelnika i słuchajcie, Skorpiony, grubo, naprawdę grubo, że tak powiem kolokwialnie. I chyba jesteście jak na razie jednym z niewielu lub jedynym znakiem, który ma tak wiele kart związanych z wielkimi arkanami. No bo jest sąd ostateczny i głupiec, jest też cesarzowa oraz pustelnik, więc wydaje mi się, że jest to jak najbardziej istotny dla Was czas, bardzo istotny i dużo się zadzieje. Na pewno widzę tutaj mnóstwo przemian. Pojawiło się też sporo monet oprócz tego, a one właśnie sugerują taką sferę komfortu, sferę pieniędzy, edukacji, stabilizacji. I teraz tak. Zacznijmy od tego, że macie tutaj pustelnika i pustelnik jak najbardziej wskazuje na nie tylko samotność, bo wcale nie chodzi tutaj o samotność, ale bardziej o odnalezienie w sobie takiego wewnętrznego światła, celu. No i jest tutaj jakieś olśnienie dla Was w tym roku, bo zobaczcie, pustelnik dookoła niego jest ciemno, prawda? On tutaj gdzieś ma światło, ale tak naprawdę to światło to jest jego wiedza, doświadczenie czy jakieś fantastyczne pomysły. I widzę, że na pewno część z Was rezygnuje z czegoś w tym roku, odchodzi gdzieś, ale
Oczywiście nie mówię o tym, że nagle tutaj powiedzmy szczęśliwe relacje się rozpadają, czy nie mówię o tym, że jeśli macie super pracę, to z niej rezygnujecie. Absolutnie nie. Bardziej chodzi o trudne sytuacje, z których jak najbardziej podejmujecie decyzję o tym, żeby wyjść, odejść, szukać, próbować. Tym bardziej, że w ogólnej energii jest dla Was karta sądu ostatecznego i tak jak sama nazwa wskazuje, wydaje mi się, że jest to super rok na to, aby, słuchajcie, kierować sprawę na drogę sądową, albo starać się o wygranie jakiejś sprawy, albo w ogóle, słuchajcie, sądzić się z kimś, bo najprawdopodobniej tutaj rzeczywiście jest do tego zielone światło, ale też widzę, że pewne właśnie sprawy sądowe mają się rozwiązać. Czy na Waszą korzyść? Nie wiem, wydaje mi się, że tak, ale to jeszcze zaraz może do tego dojdziemy. Sąd ostateczny też mówi o tym zmartwychwstaniu, rezurekcji, więc wydaje mi się, że od samego początku jest już tutaj mnóstwo takiej energii i siły i nadziei do tego, że coś Wam się uda. Też dlatego, że sąd ostateczny to jest wejście na wyższy poziom, więc w tym roku ma być podwyżka, ma być jakiś zdany egzamin, czy w ogóle zakończenie nauki. Ma tutaj być, słuchajcie, powiedzmy zrobienie kursu na prawo jazdy, czy dokończenie jakiegoś dyplomu. Wszystko, co ma sprawić, że będzie Wam lepiej i tak jakby wejdziecie na wyższy poziom. Wiadomo, podwyżki mają być, awanse mają być i kończenie jakichś etapów, po to, żeby tutaj móc już odcinać kupony. A zobaczcie, przychodzi do Was głupiec i tak jak wcześniej powiedziałem, karta zerowa w wielkich arkanach, więc wychodzi na to, że ktoś z Was zaczyna od zera, od samego początku. I czy to jest związane z na przykład zupełnie nowym stanowiskiem, z zupełnie nową pracą, z przeprowadzką lub może z relacją, to tutaj już sami sobie wybierzcie, ale czytania na miłość też będą, natomiast później na pewno sprawdzajcie sobie czytania dla swoich znaków ascendentalnych również. Natomiast widzę, że jest w Was tutaj mnóstwo ciekawości, otwartości, chęci zdobywania, podróżowania, odkrywania i na pewno przełamywania barier oraz stawiania się w nowych sytuacjach, takich, które być może nie do końca były, słuchajcie, do tej pory takie normalne dla Was, takie, może nie to, że normalne, ale łatwe. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi rycerz monet i on jest niewątpliwie osobą, która strzeże i pilnuje skarbu na tutaj dworze króla i królowej. Natomiast wydaje mi się, że będzie tutaj duża inwestycja pieniędzy czekała Was w tym roku. Ale słuchajcie, nie chodzi o to, że nagle stracicie mnóstwo kasy, tylko raczej, że jeżeli nie macie, to sobie zbierzecie te pieniądze, nazbieracie i przeznaczycie naprawdę na coś dużego. I wydaje mi się, że to jest właśnie a propos nauki, przeprowadzki, a może ktoś na przykład robi kurs po to, żeby zmienić stanowisko, po to, żeby otrzymać awans albo dla emerytów i rencistów na przykład, czy osób, które się nie uczą lub nie pracują, po to, żeby poczuć się lepiej, poczuć, że się rozwijacie i być może na przykład na boku gdzieś sobie dorabiać, zarabiać dla siebie. Może ktoś zrobi prawo jazdy albo kurs komputerowy. Momento. I teraz tak, Skorpiony, Wy pokazujecie się jako 8 monet. Tutaj widzę w Was mnóstwo zaangażowania, widzę w Was mnóstwo motywacji, chęci i pracy. Do tego właśnie, żeby starać się o coś. I ja wiem, że to, co mówię, może brzmieć banalnie albo masło maślane i że się powtarzam, ale naprawdę ma to sens, bo uwierzcie mi, że nie każdy ma pasję, chęć i motywację do tego, żeby się rozwijać lub, słuchajcie, nad czymś pracować. Ja na przykład mam czasami takie momenty, że mój leń jednak bierze, słuchajcie, górę i naprawdę nic mi się nie chce robić. Jeśli chodzi o 8 monet, to widzę, że oddajecie się właśnie pracy nad czymś. I tutaj widzę takie bardzo skrupulatne oddanie. I słuchajcie, być może ktoś stwierdzi, że nagle chce zupełnie zmienić swoje życie
uprawiać sport, wprowadzić jakąś dietę i całe życie dookoła tego po prostu dopasowujecie. Czyli następuje na przykład zmiana nawyków. Więcej snu, mniej powiedzmy imprez, albo słuchajcie, przejmowania się, więcej medytacji, więcej zdrowego odżywiania się itd., itd. W radzie jest tutaj trójka buław, karta bramy i jest tutaj jak najbardziej powiedziane, żeby sięgać po nowe, żeby tutaj nowe horyzonty poznawać, żeby w ogóle wychodzić poza horyzonty i słuchajcie, zdobywać, ryzykować, na pewno wychodzić ze strefy komfortu. Myślicie sobie, już jestem za stary na to, żeby nagle uprawiać sport i zmienić swoje życie. Nigdy nie jesteśmy za starzy. Właściwie to nawet nie wiemy, kiedy, powiedzmy, czy w ogóle jutro nastąpi, więc już żyjmy tu i teraz. I tu jest zaznaczone, żeby właśnie przełamywać bariery, przełamywać granice, wyjeżdżać, zdobywać, poznawać. I tyle. Czego nie robić, czego unikać? I tutaj jest karta kapłanki. Po pierwsze, to może być, słuchajcie, kobieta, która na przykład próbuje was ściągnąć w dół, od czegoś odwieść, raczej wam odradza właśnie zmiany, albo przeprowadzkę, albo zrobienia czegoś dla siebie, na przykład edukacyjnie. I z taką kobietą być może, słuchajcie, teściowa, być może matka, być może siostra, wypadałoby się troszeczkę zmierzyć, ale inna rzecz jest jeszcze. Nie zapominajcie, że wasza intuicja działa i należy się jej słuchać, należy nią podążać i jeśli macie jakieś wątpliwości, to oczywiście zapraszam do siebie, ale odpowiedź jest w was. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego roku. Sprawdzajcie czytania miesięczne oraz na nowy rok numerologiczny, które gdzieś tutaj podlinkuję. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wtedy pomoże mi to w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.